Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na początku krótkie ogłoszenie. W tym filmie nie ma kadrów przedstawiających ani mnie, ani inne osoby. Są jedynie kadry ukazujące wspaniałe górskie krajobrazy wraz z poprowadzoną przeze mnie narracją. Jeżeli odpowiada Ci taka formuła tego filmu, zapraszam do oglądania. Możecie zapytać, skąd taki clickbaitowy tytuł. Tak się składa, że liczba szczytów Beskidu Wyspowego, przekraczających 1000 metrów nad poziomem morza, wynosi dokładnie 8. Są one rozlokowane w różnych miejscach całego regionu. Każdy jest przyrodniczo nieco inny. Z ich wierzchołków rozpościerają się odmienne widoki. Pomyślałem więc, że ciekawym pomysłem na takie przekrojowe odkrywanie Beskidu Wyspowego może być właśnie drapanie się na wszystkie 8 tysięczników. I stąd też himalajskie czy karakorumskie nawiązanie. Realizacja projektu zajęła mi w sumie kilka miesięcy. Zacząłem pewnego wczesnosierpniowego, tropikalnie upalnego dnia od Modyni, a zakończyłem na pokrytym śniegiem późnolistopadowym Ćwilinie. W filmie przedstawię Wam szczyty jednak nie w porządku chronologicznym, ale w kolejności od najniższego do najwyższego. Zaczynajmy. Śnieżnicę zdobyłem właściwie bez większego trudu, wjeżdżając wyciągiem krzesełkowym na wysokość ponad 900 metrów, a wcześniej dojeżdżając do Kasiny Wielkiej pociągiem. Warto tutaj napomknąć, że nie byle jakim pociągiem, a retropociągiem ze spalinową lokomotywą kursującym między Chabówką a Kasiną Wielką w okresie wakacyjnym. Dla młodszych, ale też jak widać trochę starszych fanów kolejnictwa, retropociąg to zdecydowanie obowiązkowa atrakcja podczas zwiedzania Beskidu Wyspowego. Gorąco polecam. Najniższym i najbardziej na północ wysuniętym tysięcznikiem w tym zestawieniu wiąże się ciekawa legenda. Dawno, dawno temu w okolicach miejscowości Dobra żył dobry i mądry władca, mający bardzo złą żonę i piękną córkę o imieniu Śnieżniczka. Córka poznała młodzieńca, Ćwilina, w którym zakochała się bez pamięci i którego postanowiła poślubić. Zła matka nie zgodziła się jednak na ich ślub i w momencie ostatniego pożegnania kochanków ich serca dosłownie pękły z żalu, a na miejscu ich mogił wyrosły dwa bliźniacze szczyty – Ćwilin i Śnieżnica. Krzysztonów turystycznie chyba najmniej ciekawy z całej ósemki. Jego szczyt jest zalesiony, całkowicie pozbawiony widoków, zdobywany w cudzysłowie przy okazji wejścia na Jasień lub Mogielicę. Jednak z geologicznego punktu widzenia Krzysztonów jest już bardziej intrygujący. Obserwuje się bowiem tutaj tzw. podwójny grzbiet, ukształtowany w wyniku działalności osuwisk, który ustanowiono nawet pomnikiem przyrody. W ogóle cały Beskid Wyspowy geologicznie jest bardzo interesujący, bo różni się znacząco od typowych pasm górskich o charakterze długich grzbietów z licznymi odgałęzieniami, a różnice te wynikają właśnie przecież z procesów geologicznych. Luboń Wielki. O geologicznej ciekawostce u podnóży tego szczytu, rzadkiemu w Beskidach Gołoborzu, już Wam kiedyś opowiadałem. Sprawdźcie sobie mój film Short numer 2. Teraz warto opisać sam wierzchołek. Znajduje się tam jedno z nielicznych schronisk w całym Beskidzie Wyspowym, a na pewno jedyne zbudowane na samym szczycie góry. Obok schroniska o kształcie domku Baby Jagi znajduje się też postawiony w 1961 roku radiowo-telewizyjny ośrodek nadawczy z całkiem wysokim masztem, zbudowanym w celu transmisji Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, które odbyły się rok później w Zakopanem. Obok Mogielicy, Luboń Wielki to chyba najpopularniejszy szczyt w całym Beskidzie Wyspowym, co po części wynika z bliskości uzdrowiskowej miejscowości Rabka-Zdrój. Na jego szczyt prowadzi wiele tras. Ja polecam żółty szlak przez Berć Borkowskiego, ale także dość długi, choć wcale nie monotonny niebieski szlak ze Skomielnej przez Mały Luboń i widokową Polanę Surówki. Modyń zlokalizowana jest na południowo-wschodnich rubieżach regionu, z dala od najbardziej znanych, centralnie położonych wysp. Największą atrakcją zalesionego szczytu Modyni jest zbudowana w 2021 roku 27-metrowa wieża widokowa, dająca szansę na wspaniałe panoramiczne widoki. Modyń zdobyłem po długim trekkingu ze wsi Łącko, słynnego centrum sadowniczego, znanego m.in. z wyrobu wysokoprocentowych trunków o dość skomplikowanym statusie prawnym.
Żółty szlak z Łącka prowadził mnie przez wspaniałe sady z jabłoniami, gruszami, śliwami i innymi drzewami owocowymi. Okolica przypomina mi wyżynne, pofalowane krajobrazy środkowych Włoch. W okolicy znajduje się nawet mała winnica, a samemu sadownictwu sprzyjają szczególne jak na te rejony warunki klimatyczne. Nie mogę nie wspomnieć, że Modyń w wyniku częstych oświadczyn dokonywanych na szczycie określana jest jako góra zakochanych. Panie zawsze mówią tak, bo jak w takiej pięknej scenerii można odmówić. Więc panowie, jeżeli nie macie pomysłu na romantyczne oświadczyny, właśnie jeden wam podpowiedziałem, nie ma za co. Kutrzyca i Jasień, dwa wzniesienia położone w bliskiej odległości od siebie, oddzielone płytką przełęczą, przez co przez niektórych zaliczane jako jeden szczyt o dwóch wierzchołkach. Między wzniesieniami znajduje się Polana Skalne, która wraz z położoną południowo-zachodniej jej części Bacówką stanowi dowód długiej, lecz już właściwie zaniechanej tradycji wypasu owiec na terenie Beskidu Wyspowego. Nieużytkowana pastersko polana powoli już zarasta, zadrzewia się, warto więc ją odwiedzić, żeby mieć ostatnią szansę na całkiem niezłe widoki na Tatry czy na nieodległą Mogielicę. Na szczycie Jasienia znajduje się ławka mająca swoje imię. Tutaj ławka Benedykta. Jasień nie jest jednak pod względem takiej małej architektury wyjątkowy. Nowiutkie ławki o różnych nazwach i imionach są rozsiane po całym regionie, co stało się już chyba unikalną tradycją w Beskidzie Wyspowym, coś na kształt wrocławskiej Krasnali. Ćwilin bez dwóch zdań oferuje najlepsze widoki spośród wszystkich 8 szczytów w tym zestawieniu. Mój ulubiony to ten na zachód, gdzie Luboń Wielki znajduje się w jednej linii z Babią Górą i górującym nad nimi zachodzącym słońcem. No bardzo polecam. Według legendy między Ćwilinem a Małym Ćwilinkiem znajduje się przepaść, do której rzucił się młody chłopak zdradzony przez swoją dziewczynę. Podobno w miejscu tym słyszano dziwne stękania, jęki. Pewnego dnia w okolice te wybrała się na grzybobranie właśnie wspomniana niewierna dziewczyna i gdy przypadkowo znalazła się nad przepaścią, zobaczyła postać swego chłopaka. Ubrany był w białą sukmanę, jego włosy były najeżone i niczym smok zionął ogniem. Ta przestraszona dziewczyna zaczęła uciekać, potwór jednak ją dopadł i wciągnął w głęboką przepaść. Podobno w okolicy tej nikt już więcej nie słyszał żadnych niezwykłych odgłosów. Mogielica to najwyższy i zdecydowanie jeden z masywniejszych wzniesień Beskidu Wyspowego. Jej nazwa pochodzi od mogiły, była bowiem niegdyś miejscem pochówku zbójów, samobójców i wszystkich innych społecznych wyrzutków, dla których nie znaleziono przestrzeni na lokalnych katolickich cmentarzach. Mogielica to góra z barwną historią i wieloma legendami. Przed wiekami miejsce działalności zbójców, w tym słynnego Józefa Baczyńskiego, i ukrycia ich skarbów, a w trakcie II wojny światowej np. miejsce rozbicia się niemieckiego bombowca, zrzutów alianckich dla Armii Krajowej czy kryjówka lokalnej partyzantki. Dzisiaj to najpopularniejszy turystycznie szczyt Beskidu Wyspowego. Z polany Stumorgowej rozpościerają się bajeczne widoki, m.in. na Tatry. Na szczycie zbudowano właśnie nowiuteńką wieżę widokową, a na terenie kopuły szczytowej utworzono rezerwat przyrody będący ostoją głuszca i kilku innych rzadkich gatunków ptaków. Mogielica to dla mnie taka esencja Beskidów. Technicznie nie jest wymagająca, znajduje się na wyciągnięcie ręki, jest oswojona przez lokalsów, ale z drugiej strony mająca też swój górski sznyt i charakter, no i oczywiście oferująca bajeczne widoki. Podtytuł jednego z przewodników po Beskidzie Wyspowym, który jest w moim posiadaniu, to Ziemia ciągle obiecana. Mam wrażenie, że jest on bardzo trafny i Beskid Wyspowy dalej oczekuje swoich złotych czasów. Ostatnio wiele ciekawych inwestycji w turystykę zostało poczynionych w tym regionie. Finansowanie infrastruktury poprzez np. lepsze oznaczenia szlaków, wspomniana akcja z imiennymi ławkami, czy coraz szersza popularyzacja Beskidu Wyspowego w środkach masowego przekazu. Góry te zasługują na wszystko co najlepsze, m.in. dlatego, że przez wiele lat były
niemym świadkiem makabrycznych wydarzeń historycznych. Feudalizm i ogromna bieda, później rzeź galicyjska i masowa emigracja, a podczas I wojny światowej przemarsz wojsk i zaciekłe walki, których pokłosiem była śmierć ogromnej rzeszy żołnierzy, ale też cywili, co pociągało za sobą jeszcze większą biedę. Na szczęście dzisiaj życie w tych głębokich dolinach oddzielających od siebie kolejne wyspy jest już znacznie łatwiejsze. Gorąco zachęcam wszystkich do powtórzenia mojego wysokogórskiego projektu i samodzielnego zdobycia wyspowego ośmiotysięcznika, który nawet w sezonie zimowym znajduje się w zasięgu każdego górskiego entuzjasty. Beskid Wyspowy Was oczaruje, daję słowo. Jeśli dotarliście do końca filmu, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Grzesiek z kanału Odkryjemy Góry Nieznane. Ciao!